Witam serdecznie. Już świątecznie, drugi dzień świąt. Bombki, światełka. To pracownia tutaj, gdzie pracuję, gdzie tutaj wiedza. Książkowa oczywiście. Czy ten dzień jest dla mnie szczęśliwy? Tak, dlatego że jestem w domu. Dzisiaj przychodzą znajomi. Będziemy rozmawiać o wielu rzeczach. Też o 14:00 będzie dzwonić do mnie moja przyjaciółka. Będziemy rozmawiać o trudnych sprawach życiowych. Święta. I trzeba czasami i w ten sposób pomóc. Tutaj a propos, dziękuję bardzo za te wpisy, cudowne wpisy. I ja chyba się pomyliłem co do Mojżesza, ale muszę to sprawdzić, czy on był baranem, czy był rybą. Nie jestem teraz pewien na 100%. Chyba zagalopowałem się, ale to sprawdzę, bo to jest fakt, że gdyby był baranem, to by był początek barana, tak? Epoki barana. Potem następnie mamy epoki ryb i mamy epokę wodnika. Byłby to jakiś taki symbol bardzo logiczny. I faktycznie dziękuję bardzo za ten pomysł, bo to jest pomysł, który dla mnie jest genialny do interpretacji jakiejśkolwiek, ale wiesz, muszę to sprawdzić. To jest bardzo ważne dla nas jako ludzi, którzy zajmują się archeoastrologią, albo też prawdą historyczną, no bo tutaj można zbudować już kosmogram, bo wiemy o tym, ja nie pamiętam, który 570 rok chyba jest, tylko też nie wiem, ten hebrajski, tak? I też nie wiem, jak to jest. Ten film wczorajszy, zdemonetyzowano mi go, zawieszono. Wiecie, nie wiem, czy to zależy od długości filmu, czy też od takich działań, nie wiem, czy od słów, jakie się mówi, wiążące, niewiążące, może tam, ja chyba tam 2 słowa powiedziałem niezbyt miłe. Teraz tak, z wiadomości takich najciekawszych, no to mój ulubieniec, prezydent Stanów Zjednoczonych, dostał gwiazdkę z góry, no i bo robią mu strasznie koło, jak to się mówi, żeby tylko nie dostał się na listy wyborcze. Mam nadzieję, że się dostanie, że będzie, że ja też nie wymawiam nazwiska, ze względu na to musicie się zorientować, bo ten YouTube jest dziwny. Jutro lub pojutrze, jutro mam taką naradę, tutaj skrzypi to krzesło, jutro mam taką poważną naradę tutaj, związaną z pewnymi planami i działaniami. I bardzo się cieszę, że te plany idą w tym kierunku, którym ja bym chciał. To też buduje inny system świadomości naszej. To jest raz. 2, że chciałbym jeszcze jedną rzecz tutaj prosić. Jeżeli możecie, to jak najbardziej komentujcie i subskrybujcie. Lada moment będą filmy tylko dla subskrybentów. Ja już, znaczy filmy, normalne filmy też będą powstawać, ale większość takich poważniejszych. No i przechodzimy w offsetkę, jeżeli ruszy ona, bo też się zastanawiam, kiedy ona ruszy, czy ruszy z 21 marca, czyli dokładnie z baranem, czy ruszy ona i jeszcze zdążymy w wodniku, czy w koziorożcu. Koziorożec jest taki statutowy, troszeczkę wiecie o co chodzi. No wszystko w porządku, ja lubię dekalog, mnie się to bardzo podoba, jestem zwolennikiem tego, jestem zwolennikiem tradycji, ale
Ja wolę jednak wolę spontan i jednak wolę działania, które są takie ad hoc. W dodatku jeszcze jedno, po co ja to robię? Ja to robię dla Państwa też, dla siebie oczywiście, że tak. To jest, no, każdy youtuber robi dla siebie, ale przede wszystkim po to, żeby zapewnić sobie pewną stałość i taki monotonnie tak klepać, no to nie jest w moim stylu. Wolę jednak iść na żywioł w każdym momencie, nie wiadomo co chodzi, ale jest to interesujące, jest to ciekawe. Ja staram się przyjąć ten schemat, czyli trójcy, czyli 3 razy powtarzana rzecz, powinno się pentagram wprowadzić, czyli 5 razy, ale 5 razy to jest trochę mało czasu, bo te programy powinny trwać już tak mniej więcej około, no przynajmniej 1,5 godziny, żeby można było, no bo jeżeli 5 razy dołożymy po 10 minut na przykład na ten sam temat będziemy co 10 minut wałkować, no to jest 50 minut. To jest troszeczkę mało, bo musi być wstęp, no więc załóżmy 20, to już macie no prosty rachunek 70 minut, czy przekroczyliśmy godzinę. Potem jeszcze jakieś tam rozmowy, no i jest 1,5 godziny. 1,5 godziny, a czasami się w jakiejś sferze, teraz ktoś się zapytał, o co chodzi. Na przykład mówimy o Wenus i Wenus, na przykład pierwszy raz mówimy o Wenus, drugi raz mówimy na przykład o Wenerze, trzeci raz mówimy o sympatiach Wenus, czyli tej albo Wenery, albo tutaj. Tutaj możemy też trzeci raz będziemy o Atenie mówić, jako o właściwie takiej formie bardzo bliskiej Wenus, i potem będziemy mówić o kobiecie na przykład, która jest z jakiejś wojowniczce, tak? No, Atena była wojowniczką, ale tutaj chodzi o działania, czy jakieś związane z tą historią. I macie już automatycznie 5 tematów. Dlaczego? Dlatego, że one się najszybciej, nazwijmy to, wbijają w pamięć. Oczywiście, że tak. Można prowadzić te zajęcia na bardzo wesoło, co nie chciałbym. Ja nie jestem z tych kabareciarzy, chociaż czasami niektórzy stwierdzają, że tak, ale ja się źle czuję w kabarecie, chociaż lubię kabaret. I co najważniejsze jest, no to w założeniu zrobić z astrologii taką historię bardzo ważną. Bardzo ważną, bo jest to wiedza bardzo ważna. Tylko pamiętajmy o tym, że to nie jest wróżbiarstwo, to co jest zabronione w chrześcijaństwie, że to są wróżby, bo astrologia jest bardziej ta, którą ja uprawiam, jest bardziej podobna do prognostyki, czyli do diagnostyki, z której korzysta, tak, przede wszystkim korzysta statystyka. Drugą rzeczą lekarze korzystają z tego. Potem następnie meteorolodzy korzystają z tego. Wszyscy ci, którzy coś programują, programiści też korzystają z tego, ponieważ wiedzą, co będzie po tym i na tym i jak to zrobić. Tego trzeba się nauczyć i moglibyśmy zmienić nazwę. Na przykład ja zmieniłem tę nazwę i mówię Królewska Wiedza. Dlaczego Królewska Wiedza? Dlatego, że ta wiedza, który właśnie za parę dni 6 będzie 3 króli, i to jest właśnie Królewska Wiedza, ponieważ oni odnaleźli to dziecko, które później dorosło i prowadzi nas do tej pory. Duchowo przede wszystkim, ale i także pod każdym względem. Właściwie nie ma rzeczy na świecie, łącznie w tej chwili to, że do Was mówię,
to także jest jego praca. A dlaczego? Dlatego, że tak. I ci, którzy śledzą, którzy to wiedzą, kto mnie, przypuśćmy, nie tyle namówił, bo to nie można powiedzieć, że namówił do astrologii, tylko w chwili zwątpienia, zawsze każdy ma chwilę jakiegoś zwątpienia, czy dobrze robi, czy niedobrze robi, czy chce to robić, czy nie chce to robić, pytania do przestrzeni i przestrzeń mu odpowiada. I ja zgodnie z tym, że jestem człowiekiem, który bardzo patrzy na symbole, dlatego że jestem artystą plastykiem, tak, między innymi, i symbole są dla mnie najbardziej istotne. No więc w ten sposób wolałbym interpretować swoją jakby niezależność i przestrzeń, tak? Czyli tą przestrzeń, która jest, skrzypi to strasznie, która jest przestrzenią zagarniętą przez czas. Czas, chronos, czyli czas, Saturn, który pędzi nieubłagalnie do przodu. Tylko pamiętajmy o tym, że jeżeli ten czas jest dobrze wypełniony, to my nie gubimy się, nie tworzymy jakichś dziwnych rzeczy, nie robimy jakichś sobie kłopotów, tylko istniejemy w tej historii, której byśmy chcieli. Jak to wygląda? Jeżeli mamy kosmogram, jeżeli mamy wiadomość, jeżeli mamy, znaczy już ten kosmogram zbudowany, czyli on w jakiejś godzinie jest, możemy ją interpretować i interpretować na zasadzie świadomego wyboru. Świadomy wybór wtedy, kiedy mamy doświadczenie. Doświadczenie zyskujemy z wiekiem, dlatego ja też bardziej sobie cenię osoby, które mają jakiekolwiek doświadczenie życiowe i przede wszystkim poznali troszeczkę etyki i poznali troszeczkę psychologii. Psychologię książek typowo astrologicznych, psychologicznych, z tytułów jest sporo, ale w rzeczywistości jest kilka. Jedne z najważniejszych są dzieła Carla Gustawa Junga, które radziłbym poznać. Zresztą Carl Gustav Jung, tutaj wchodząc do świątyni we Włoszech, do kościoła we Włoszech, doznał czasoprzestrzeni. Wszedł do kościoła razem ze swoim przyjacielem i ujrzał przepiękne malowidła, przepiękne rysunki, przepiękny kościół. Wychodząc z niego, poszedł do kawiarni razem z tym przyjacielem i zaczął opowiadać kelnerowi, bo ten kelner się zapytał, co oni tutaj robią, a mówi, że przyszedłem i byłem właśnie w kościele waszym i przepiękne malowidła widziałem, co było szokiem dla kelnera. Mówi, ten kościół nie jest taki, chodź, pójdziemy zobaczyć. I weszli, właśnie tych malowideł nie było, tylko były białe ściany. Więc przeszedł tą czasoprzestrzeń, dlatego też Carl Gustav Jung dla wszystkich, którzy zajmują się dziedzinami niezmierzonymi, jest tak szalenie ważny i to wszystko, co się dzieje tutaj w naszej głowie, to, co jest związane przede wszystkim z religią, z Bogiem, to Carl Gustav Jung to omawia, czy też opisuje, a my jesteśmy właśnie w tej takiej trójcy, tak? Lekarz, astrolog i kapłan. No nie jesteśmy kapłanami, ale możemy być przynajmniej etyczni. W tym znać etykę, znać religię, znać na tyle, poznać tą religię, żeby posługiwać się nią. Każdy, obojętnie kto, czy to będzie buddyjski lama, czy Rinpoche,
czy na przykład ewangelicki kawiarka. Właśnie zrobiłem kawę i zapomniałem o tym. Czy to będzie pastor ewangelicki, czy też ksiądz, czy batiuszka, ojciec prawosławny, tak, bo mówimy pop też, chociaż oni nie za bardzo, nie wiem dlaczego, ale tą nazwę nie za bardzo lubią, czy też nawet jeżeli to będzie rabin, bo to dziwne, że ta religia nie ma kapłanów, tylko ma rabinów i szkoda, to jest przejście z jednego do drugiego, czyli ja wiem dlaczego, no ale to już zostawmy innej historii. I teraz mamy to wszystko, oni są wszyscy bardzo podobni do siebie. Obojętnie, czy weźmiemy nawet z jakiegoś jeszcze innego, nawet Indian, jeżeli weźmiemy z wyznań indiańskich, tam gdzie są czy też szamani, czy kapłani, ale raczej są kapłani. Szamani to, szaman jest bliższy w tamtej kulturze, bardziej lekarzowi, ale też zajmują się, no właśnie, astrologią. I astrologia jest taką dziwną dziedziną, ja tutaj mówię akurat drugi dzień świąt o astrologii, bo przygotowuję Państwa do jednej z najważniejszych rzeczy, do trzech króli. Trzej królowie, którzy przyszli, ja mówiłem wczoraj o tym, że było ich tam troszeczkę więcej, ale to nie chodzi o to, tylko psychika nasza jest zbudowana na tej zasadzie, że musimy mieć tak zwany początek. Trzech króli jest początkiem liturgii, czyli całego czytania Pisma Świętego i tego wszystkiego od początku, co rok. I tak samo jest w astrologii. Naszym zadaniem jest przede wszystkim stworzenie sobie kosmogramu, potem następnie znalezienie tej godziny urodzenia i od tego co rok buduje się pewien nowy schemat. My to różnie to nazywamy interpretacją kosmogramów. Ja wolałbym zmienić troszeczkę nazwę na czytanie. Tak się czyta ikony, tak jak się czyta, bo jest to w pewnym sensie ikona życia, gdzie jest zapis ten, nawet taki kiedyś na zjeździe tutaj astrologów, był taki chłopak chyba z Wrocławia i malował na deskach ikony kosmogram. Co prawda nie za bardzo mnie się to podobało, ale w założeniu no, dopuszczam taką metodę. Dlaczego? Dlatego, że tak, każda planeta ma swój kolor. To nie jest zawsze ten kolor, który powinien być, dlatego, że ona występuje w jakimś sektorze, inaczej domu. Jeżeli teraz nie sektorze, to występuje jeszcze w jakimś znaku i w zależności od, no to jest cała dziedzina sztuki malarskiej, której tutaj najbardziej ciekawą postacią są artyści plastycy, którzy w ogóle zajmowali się przede wszystkim symboliką i Paco Rabanne w odzieży, jako twórca odzieży i pokazów tej. I też ja nie mogę znaleźć tej książki, akurat o Paco Rabanne z 2000 rokiem kończy się świat. I on od tego momentu przestał projektować i zajęła się jego siostra tym wszystkim, to co ja się orientuję, bo dzisiaj nie wiem, czy ta firma w ogóle istnieje, nie śledzę tego. I co się dzieje z Paco Rabanne? Nadal, czy żyje, czy nie żyje, tego nie śledzę. No ale wspominam jako jedna z historii. Teraz drugi dzień świąt, no, dziecko już się narodziło, my zaczynamy teraz przygotowywać, rozmawiać o różnych rzeczach. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że lada moment jest pełnia. I tą pełnię będziemy musieli wykonać też w odpowiedni sposób i rozpocząć jakby nową sytuację. Teraz do tej pełni, to co się wszystko wydarza, jest to retrogradujące, czyli to wszystko, co wypadło z historii, co wychodzi
z naszego niedouczenia, z naszej takiej, no można by powiedzieć, naszego niedorobienia tamtych rzeczy, a inaczej, no co tu ukrywać, w pewnym sensie działań, które świadczą o naszej nieumiejętności bycia w przestrzeni. Retrogradacja wyciąga wszystkie sprawy, które są niezakończone i musimy je podkręcić i uzupełnić. Mamy czas, cały miesiąc oczywiście, ale już od pełni radziłbym kumulować nasze myśli, kumulować ten cały cykl. Ja dzisiaj specjalnie nie pokazuję kosmogramu, bo będę w pełni pokazywał i trzeba brać to pod uwagę. Strasznie skrzypi ten fotel. Trzeba brać pod uwagę ten cały schemat, który żeśmy sobie zaplanowali, ten, który doprowadził nas do tej burzy myśli i tą burzą myśli zorganizujmy sobie te wszystkie działania, które chcemy zorganizować, które chcemy zbudować, które chcemy przejrzeć, zestabilizować, skonfrontować z tym wszystkim, ponieważ to nam da w pewnym sensie jakąś harmonię przede wszystkim prawidłowości, wolności. To jest najważniejsze. Tej wolności naszej myśli, bo teraz to, co powiedziałem przed chwilą o panu prezydencie, w tej chwili mówię o tym, teraz o nowym no nazwijmy to nowym układzie, który będzie lada moment, ten układ. Ja nie mówię tutaj wyraźnie, no albo będziecie wiedzieć, albo nie. Ja nie jestem z tych, którzy lubią mówić czystym językiem, dlatego że boję się tutaj krótko utracić cokolwiek na YouTubie, a YouTube jest, no i to jest ileś lat mojej pracy, tak. A i tak w kontekście, pamiętajcie o tym, że w tych kontekstach, w tych zakamarkach słownych są zawarte tajemnice. Tajemnice, które są, dlatego też wolę to robić na punkt, a żebyście wy oglądali po jakimś czasie, bo jest to dużo łatwiej rozmawiać po jakimś czasie niż w czasie teraźniejszym i rzeczywistym, bo jeżeli rozmawiamy w czasie przyszłym i będziemy mówić to, co jest, a to, co się nie wydarza, to, co nie ma szans, bo nie ma żadnych symptomów, no to w takim razie jest to po prostu zwykłe bujanie, zwykła fantazja. Pamiętajmy o tym, że zawsze lepiej robić, oczywiście, że można zrobić prognozę. Czy ja będę robił prognozę? Na pewno zrobię prognozę. Zresztą co rok robię tą prognozę, tylko nie wszystkie ujawniam. Dlaczego? Ta prognoza, która jest teraz, musi się wydarzyć na podstawie jakichś faktów. Te fakty muszą się zrealizować i wolę w ten sposób, bo bujać w obłokach każdy potrafi i każdy jest prognostykiem i każdy jest lekarzem w tym kraju. W tym kraju, w Polsce, każdy jest lekarzem, każdy wszystko wie. Tylko, że tak, ostatnio oglądałem tutaj z panem, który jest od witaminy C, i ta pani redaktor wyjęła jakieś, no, z szafy jakieś takie, no nie chcę akurat tutaj obliżyć, bym nazwisko wymieniał bardzo sławne, zresztą z mojego okresu, ale i ojca, i dziadka, i ojca, i syna już, bo syn też już jest. Także zostawmy to. To chodzi bardziej o uderzenia w jakąś chwilę, która no, wyciąga, no, nie wiem jak to powiedzieć, no, po prostu osoby, które
nie powinny nigdy zasiadać na takich stołkach. No i to jest właśnie, to jest najgorsze, że w tej chwili jest taka tendencja autorytatywnych osób. Offsetkę, jeżeli już zacznie działać, będę starał się pokazać te autorytety. Będę chciał pokazać Państwu te osoby, które są dla mnie autorytetami, albo nie mogę powiedzieć, że ja budowałem te autorytety, bo tego nie robię. Tego nie robię, buduję tylko odwagę u ludzi. Astrologia buduje odwagę u ludzi i buduje prognozę tą, która daje człowiekowi potem swobodę. To znaczy, jeżeli ma jakieś lęki, te lęki można zrealizować, ujawnić, zreflektować i stworzyć z nich jakiś aplauz. Aplauz, który daje to, że jest się kimś o ogromnej świadomości zdobycia, że jest to możliwe. Właśnie tutaj nie za bardzo potrafię wypowiedzieć te słowa, bo nie umiem tego kontekstu nabrać, czyli pewności siebie, a właściwie pewności własnego ducha. Czyli spojrzenie w siebie, że jestem zdolny do przekroczenia tej bariery. Czyli znowu wracamy, idziemy do tego Saturna. Oprócz tego trzeba brać pod uwagę, że wszystkie planety biorą w kosmogramie udział i wszystkie planety mają w sobie energię, którą można zdefiniować w różny sposób na skali. Iść w tą skalę dodatnią i ujemną. Czy zawsze warto skorzystać z skali ujemnej, czy lepiej ze skali dodatniej? Bardzo często jest tak, że lepiej odrzucić, czyli skorzystać z ujemnej strefy, niż z tej dodatniej, bo jeżeli będziemy eliminować w sobie te cechy słabe, czy też negatywne, no to jest ujemne i zostaną tylko same te plusy. Teraz według zasady Yang-Yin trzeba dojść do równowagi. Czy lubię dojść do równowagi? W pewnym sensie tak, ale ta równowaga musi nastąpić zupełnie w inny sposób. I właśnie po to są te święta. Te święta są punktem, gdzie rządzi Saturn i daje nam możliwość resetu tego wszystkiego, co teraz mamy. I teraz możemy się zastanowić, że dzisiaj, jutro, aż do tych trzech króli, a nawet dalej. I po to, żeby odkryć w sobie to, że to, co mówi przestrzeń, to, co mówi ten świat, czy twoi przyjaciele, czy twoi rodzice, czy twoje dzieci, czy nawet wnuki, to jest obojętnie kto, że jesteś wielki, że jesteś potężny, że rób to, buduj, działaj, bo w tym momencie te święta nabiorą sensu, dlatego że od tych świąt możesz rozpocząć coś. Oczywiście, że każdy dzień może być twoim świętem i każdy dzień jest świętem i każdy dzień jest poparty tym dekalogiem naszego życia, który jest najważniejszą rzeczą, po to, żeby nie robić sobie błędów i nie robić sobie kosztów, które potem wyskakują jak wrzody, a najgorsze wrzody są, kiedy one wystąpią na 4 literach, bo ani na nich usiąść, ani je obejrzeć. No więc tutaj naprawdę mamy wielki problem i to właśnie jest po to, że ten skalpel, jakim jest Saturn, możemy odciąć się od tego albo je przeciąć po prostu, jeżeli one już istnieją, aby ta forma lawy, czy też żalu, czy tej ropy usunąć, wyczyścić, wyłyżeczkować, jak to mówią lekarze,
chirurdzy, czy tam w resekcję, żeby stworzyć. I tutaj ma takie narzędzie, zaraz pokażę. To jest co prawda do wosku, ale narzędzie. Ale bardzo lubię to narzędzie, dlatego że to narzędzie zawsze leży tutaj u mnie na stole. Jeszcze jedno narzędzie leży, takie klapsążki. Nie wiem, tak, ja to nazywam papuszki, ale inni inaczej mogą nazywać. No i jeszcze mam tutaj takie jeszcze jedno narzędzie, które też sobie cenię. To jest tak zwana latarka. Tutaj już nie chcę tak bardzo świecić, że tutaj lampki się palą, cały dzień się palą. Proszę, tutaj są takie bombki, bardzo je lubię. No i tutaj z tyłu też palą się tutaj takie żaróweczki, tutaj. I jak zgaszę światło, to bardzo ładnie wygląda, ale jest dzień, ale ja nie rozłączam ich, nie sobie tutaj ścielą. To tak wygląda to moje studio, w którym jestem, myślę. Teraz będę się znowu przenosił gdzie indziej. Zresztą tam to znacie z przeszłości. Tamto moje studio, tutaj jest już pracownia, ale z pracowni będę musiał opuścić na parę, nie wiem czy nie tygodni. I to jest właśnie tajemnica. No i zobaczymy jak to będzie. Cieszę się, że jesteście, także proszę bardzo o te subskrypcje, bo chciałbym do tych 5000 dojść już, jak macie możliwość, to jak najwięcej. No i cóż, co ja mam życzyć w te święta? To już drugi dzień, właściwie a trzeci dzień życzeń, bo przecież najważniejsza jest Wigilia i ta noc, no i Narodzenie Chrystusa. A dzisiaj to takie udowodnienie sobie, że jesteśmy mocni w duchu, tak, i że powinniśmy się po prostu pomodlić, wyzwolić w sobie kilka silnych cech, a pozbyć się tych złych cech. Tylko pamiętajcie o tym, że to, co myślimy, że jest złe, nie zawsze jest złe. Czasami jest zaletą. Bardzo często źle krytykujemy siebie. Poprośmy przyjaciela najbardziej, kogoś, komu bardzo ufamy, żeby nas skrytykował. Albo jeżeli osoba nie ma przyjaciół, bo takie też są, znam sporo takich osób. Właśnie dzisiaj się dowiedziałem o takiej osobie, co było mi bardzo przykro, ale naprawię tą sytuację, bo ta osoba mnie wykluczyła, dlatego że nie powiedziałem albo coś skryłem. Nieprawda, że coś skryłem, nic nie skryłem, tylko po prostu broniłem tej osoby. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nie lubię kogoś stawiać pod ścianą, wolę kogoś przeprowadzić umiejętnie przez to, żeby mu było dobrze. I jeżeli wiem, że da sobie radę, dać mu spokój. Po prostu nie burzyć tej harmonii jego myślenia. To jest podstawą. Dla mnie numer 1 jest takie powiedzenie, że przeszedł mistrz przez wioskę i nic się nie stało. I to jest właśnie to jest najważniejsza cecha tego wszystkiego. To jest chińskie przysłowie, że przechodząc przez tą wioskę, ten mistrz zmienił tę wioskę, ale w sumie nic się nie stało. Tak urządzić żeby ten zegar, żeby to wszystko funkcjonowało, żeby nikt nie widział, że to się zmieniło. I dla mnie jest to najważniejsze w astrologii, żeby nie mieszać tak, żeby były radykalne zmiany, bo te radykalne zmiany, które podejmujemy, są zawsze bardzo złe. Lepiej poczekać. To w małżeństwie opowiada się o rozwodzie, że zamienił stryjek siekierkę na kijek. I to jest takie słynne powiedzenie, albo tam jeszcze jakieś inne. I potem jest, że pękło lustro i 7 lat nieszczęścia. Tak? I też jest takie
powiedzenie i sporo tych powiedzeń jest takich ludowych, które można przyłożyć komuś i niepotrzebnie. Lepiej poczekać, lepiej wytłumaczyć, lepiej zahamować to wszystko po to, by ktoś miał czas na rekonwalescencję swoich myśli i to jest clue tego dnia. Po prostu zostawiam Was czy w modlitwie różańcowej, jeżeli potraficie, to tak, ja różaniec odmawiam na czymś innym, odmawiam na mali. Mala, nie wiem czy wiecie co to jest, zaraz Wam pokażę. To jest właśnie to. To jest mala, którą dostałem kiedyś i to są liczniki. Dlaczego na niej? To jest bez różnicy, czy będę na różańcu, czy będę na tym. Grunt, że coś robię, tak. I ona ma troszeczkę więcej paciorków. Chyba dlatego wybrałem ją. Oczywiście, że jest różaniec jeszcze jeden, który ma, nie pamiętam, 100 czy 120, czy nawet słyszałem o takim różańcu, który ma 360 paciorków. Ale kiedyś o różańcach też porozmawiamy i o mali i o tym, który muzułmanie mają i o różańcu naszym, o historii różańca. Może się uda, może znajdę kogoś albo nie wiem, zobaczymy. To jest temat wielki, ale największą rzeczą jest to, żebyście cokolwiek zrobili dzisiaj, wieczorem, najlepiej przed zachodem słońca, ale nie wiem, czy zdążę z tym filmem przed zachodem słońca, a jeżeli nie, to jutro czy pojutrze. Najważniejsze przed 3 królami i bo jak przyjdą ci nowi, czy 3 nowych króli, nie wiem. Ja właśnie to jest ten język polski. To zróbmy tą zmianę w sobie, taką delikatną, ale pozbądźmy się tych cech, które byśmy chcieli zneutralizować. Zneutralizujmy je. I bądźmy pełni nadziei, że będzie lepiej. Ja jestem pełen nadziei, że zmieni się to i na ile pozwolimy zmienić, na ile, jeżeli dojdzie do tego, że będziemy musieli jeszcze raz spojrzeć prosto w oczy złu, to wybierzmy nie to dobro, tylko to mniejsze zło, bo nie wierzmy w to, że kiedykolwiek pokaże się w tej chwili dobro, dlatego że Chrystus się narodził i moc, wiecie, co się dzieje. Także to samo to mówi o tym i to wiemy o tym, tylko nie dajemy sobie do naszej koncepcji naszego życia, że żyjemy w czasach bardzo, bardzo dziwnych i stwórzmy możliwość taką, jaką chcemy. Przede wszystkim modlitwy i wolności, bo modlitwa i wolność to jest to samo, bo kiedy się modlimy, jesteśmy wolni. Kiedy nam zabronią się modlić, to będziemy mieć kłopot i to duży. A astrologia właśnie o tym przestrzega. Planety przestrzegają. Ale to dopiero będziemy omawiać w pełni. Do zobaczenia. I no cóż, z Bogiem.